западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним. Будем биться до талу, до последнего. Даже если будут временные неудачи. Мы отряхнемся и пойдем дальше. Но в этот раз мы из Европы не уйдем. Мы не будем с Европой мириться. Хотят поляки быть следующими? Это не украинцы. Мы не будем к ним относиться как к братьям. Мы нахрен уничтожим все эти города. Вот просто на счет раз. Мы просто ядерными ударами не уверен, а ракетными ударами и авиационными уверен, просто нахрен уничтожим. И даже думать не будем лишний раз. Cześć, witam Was moi drodzy. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym, co mówi cała Polska, o tym się mówi na świecie. A dokładnie o bezprecedensowym ataku rosyjskich dronów na Polskę. Z uwagi na skalę i pierwszy raz bezpośrednio też z terenu Białorusi. Polskie wojsko przy wsparciu wojsk NATO, Holandii i Niemiec zestrzeliło część dronów zagrażających Polakom. Premier Donald Tusk uruchomił artykuł 4 NATO. Artykuł 4 NATO mówi: strony będą wspólnie konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożone będzie integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron. We wszystkich krajach NATO, europejskich krajach i NATO słychać wsparcie dla rządu Tuska i bezpieczeństwa Polski. Nie wiem, czy pamiętacie słowa Trumpa. Powiedział swojego czasu: Putin chce pokoju. A tutaj rośnie agresja z tego rozuchwalanego Putina w stosunku do Ukrainy i nadbałtyckich krajów NATO. Jeszcze tak całkiem niedawno Trump mówił: to nie nasza wojna, zresztą co niektórzy z polskiej strony mówili to dokładnie. To nie nasza wojna, czas na interesy z Rosją. Czyżby? Rozmiar i charakter tej rosyjskiej operacji wskazuje, że była ona bezpośrednim, zaplanowanym aktem agresji militarnej wobec Polski, przeprowadzonej pod osłoną nocnego ataku na Ukrainę. I tutaj należy zakładać eskalację działań zaczepnych wobec Polski ze strony Rosji w najbliższej przyszłości. Dlatego, tak mi się wydaje, jedynym z koniecznych kroków jest pilne usunięcie wszelkiej obecności Rosji na naszym terenie, będącej faktycznie istotnym elementem rozpoznania dla sił zbrojnych tego kraju. Czas na taką, może nie dosłownie, ale w przenośni, taką żelazną kurtynę właśnie. W tym wszystkim, jak mi się wydaje, moi drodzy, najważniejszy jest spokój i nieuleganie obcej propagandzie, o której dzisiaj powiem. Zostaliśmy zaatakowani, niedużą na szczęście mocą. To jest element rozpoznania naszych i natowskich sił, ich możliwości, dróg alarmowania i reakcji. Niepokojów społecznych wywołanych przez ruskie trolle w mediach społecznościowych, ruskich grup dywersyjnych i lojalności sił prorosyjskich na naszym terytorium. Mam tu na myśli co niektórych pisowców i większość Konfederacji. To też jest element ćwiczeń rusko-białoruskich przy naszej granicy, która lada dzień się rozpocznie. Na pewno należy zachować spokój i trzeźwe myślenie. Wczoraj w nocy liczne rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Nasze systemy obrony powietrznej zostały uruchomione i skutecznie zapewniły ochronę terytorium NATO zgodnie z ich przeznaczeniem.
W działaniach brało udział kilku sojuszników obok Polski. Polskie F-16, holenderskie F-35, włoskie samoloty AOX NATO, transport tankujący oraz niemieckie systemy Patriot. Chcę wyrazić uznanie dla pilotów i wszystkich, którzy przyczynili się do tej szybkiej i sprawnej reakcji. Rada Północnoatlantycka spotkała się dziś rano i omówiła sytuację w związku z prośbą Polski o konsultacje na mocy artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego. Sojusznicy wyrazili solidarność z Polską i potępili lekkomyślne działania Rosji. Pełna ocena incydentu jest w toku. Jasne jest, że wczorajsze naruszenie nie jest odosobnionym przypadkiem. Naczelny dowódca do spraw gotowości będzie nadal aktywnie zarządzał naszym odstraszaniem i postawą obronną na całej wschodniej flance. Sojusznicy są zdeterminowani, by bronić każdego cala terytorium sojuszniczego. Będziemy ściśle monitorować sytuację wzdłuż naszej wschodniej flanki. To tylko potwierdza znaczenie NATO oraz kierunek, na jaki zgodzili się sojusznicy podczas naszego szczytu w Hadze na początku tego roku. Musimy więcej inwestować w obronność, zwiększać produkcję zbrojeniową, aby mieć wszystko, czego potrzebujemy do odstraszania i obrony. Musimy także nadal wspierać Ukrainę, której bezpieczeństwo jest nierozerwalnie związane z naszym własnym. Na zakończenie chcę powiedzieć, że Rosja prowadzi niebezpieczną wojnę agresywną przeciwko Ukrainie, która nieustannie wymierzona jest w ludność cywilną i infrastrukturę cywilną. Sojusznicy są zdeterminowani, aby zwiększyć swoje wsparcie dla Ukrainy w obliczu eskalacji działań Rosji. Pozwólcie, że przedstawię Wam teraz kilka takich suchych faktów, zaciągniętych, że tak powiem, u źródła. W nocy z wtorku na środę nad Polską pojawiły się rosyjskie drony. Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polaków. Przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To kolejna prowokacja Moskwy wymierzona nie tylko w Polskę, ale również w całe NATO. W związku z sytuacją czasowo wstrzymano ruch na kilku lotniskach, m.in. w Warszawie i w Rzeszowie. A co dokładnie się stało? W trakcie nocnego rosyjskiego ataku na Ukrainę w polską przestrzeń powietrzną wleciały rosyjskie drony. Według komunikatów władz i służb polskie lotnictwo zneutralizowało obecne wrogie obiekty, a Wojska Obrony Terytorialnej przeszukują teren w poszukiwaniu szczątków zestrzelonych maszyn. Szef MON-u Kosiniak-Kamysz zaapelował o zachowanie spokoju i opieranie się wyłącznie na oficjalnych informacjach wydawanych przez wojsko i służby państwowe. Co jeszcze można było się dowiedzieć? Jaka była skala ataku? Polskie radary zarejestrowały kilkanaście dronów, a te, które mogły stwarzać realne zagrożenie, zostały ostrzelane. Dowództwo operacyjne uznało incydent za akt agresji, który bezpośrednio narażał życie i bezpieczeństwo Polaków. Najbardziej zagrożone pozostają województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie. Zamknięto przestrzeń powietrzną nad częścią kraju. W wyniku tego ataku Rosji na terytorium Ukrainy doszło do takiego bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez właśnie rosyjskie drony typu m.in. Szachid. Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polaków. Poinformowało o tym o 5:30 rano dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. 2 godziny później przekazano, że wojska polskie i sojusznicze właśnie lotnictwa związane z tymi naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej
podjęły działania, które, jak wspomniałem, zestrzeliły drony, które najbardziej zagrażały cywilom. Donald Tusk powiedział, że trwa szeroko zakrojona operacja wojskowa. Podkreślił, że jest w stałym kontakcie z prezydentem, ministrem obrony oraz że otrzymuje bieżące meldunki od dowództwa. Poinformował też o całej sprawie oczywiście NATO. Z kolei Nawrocki przekazał, że jest w stałym kontakcie z wicepremierem, ministrem obrony narodowej i najważniejszymi dowództwami sił RP. Zwołana też została narada BBN oraz nadzwyczajne posiedzenie rządu. I powiem wam tak, jeśli chodzi o posiedzenie rządu całego, znaczy jestem mile zaskoczony i muszę to przyznać i muszę to oddać, że słuchałem Czarnka, słuchałem Szydłowej, słuchałem jeszcze kilku takich zagorzałych pisowców i powiem wam, że jestem mile zaskoczony, bo sami nawoływali, żeby słuchać zaleceń rządu i prezydenta, że nie pluli na Tuska, tylko jakby się zjednoczyli. To mi się bardzo, że tak powiem, podobało i miło zaskoczyło. Ale podczas posiedzenia rządu, podczas posiedzenia parlamentarnego w trybie takim ekstra przyspieszonym, pilnym, premier rządu przedstawia w parlamencie pilną informację o nocnym nalocie ruskich dronów. Ale wyobraźcie sobie, że większość pisiorów ma to głęboko miało w dupie, co widać na załączonym obrazku. Oczywiście Kaczyńskiego też nie było, jak się potem tłumaczył, bo w tym czasie był na cmentarzu. Kurwa mać, przepraszam was bardzo, ale co może być ważniejszego niż bezpieczeństwo Polski? Plucie pod pomnikiem, pod schodami smoleńskimi na rząd, na opozycję, ludzie, kuźwa, chociaż odrobinę przyzwoitości, ale to właśnie pokazuje, jak Kaczyński i większość pisiorów, ja już nie wspomnę o Konfederacji, chociaż wspomnę, jak oni podchodzą do Polski i Polaków. To właśnie pokazało taki dobitny sposób. To kierunek, z którego drony naruszające polską przestrzeń powietrzną nadleciały. I to jest po raz pierwszy w czasie tej wojny nie z nad Ukrainy jako efekt błędów, dezorientacji dronów czy małych rosyjskich prowokacji na minimalną skalę. Po raz pierwszy spora część tych dronów nadleciała nad Polskę bezpośrednio z Białorusi. Rozpoczęto po rozpoznaniu zagrożenia zwalczanie obiektów, które uznaliśmy za bezpośrednio zagrożenie. Moi drodzy, całe to zdarzenie trzeba postrzegać w szerszym kontekście. Rosja od dawna prowadzi wobec Polski działania hybrydowe, a w ostatnich miesiącach ich intensywność wyraźnie wzrosła. Kreml wysyła jasny sygnał, że Polska nie potrafi zadbać o bezpieczeństwo swojej przestrzeni powietrznej. A to ważne, ponieważ Stany Zjednoczone niedawno ogłosiły, że chcą chronić przestrzeń powietrzną Ukrainy. Amerykańskie samoloty miałyby zapewne stacjonować w naszym kraju. Moskwa pokazuje, że nie jest to dobry pomysł. Nie ma wątpliwości, że możemy się spodziewać kolejnych ataków tego typu. Ich celem jest osłabienie wiarygodności Polski i całego NATO. To, że doszło do zestrzelenia tych dronów, które bezpośrednio zagrażały naszemu bezpieczeństwu, to jest oczywiście sukces naszych i natowskich wojskowych, ale to oczywiście też zmienia sytuację polityczną. Dlatego te konsultacje sojusznicze, o których mówię, przybiorą właśnie w tej chwili przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie artykułu 4 traktatu
Północnoatlantyckiego. Artykuł 4, jak Państwo wiecie, no ale chcę przekazać tę informację opinii publicznej, brzmi: strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron. Decyzję o uruchomieniu artykułu 4 poprzedziły moje konsultacje z panem prezydentem. Jest to nasza wspólna rekomendacja i wspólna decyzja. Podkreślam tę dobrą współpracę, bo wiemy wszyscy, w jakich politycznych warunkach przyszło nam pracować. Nie jest lekko i wszyscy zdajemy sobie sprawę, co nas dzieli, jakie mamy różnice. I dlatego z taką satysfakcją muszę podkreślić, że współpraca wszystkich instytucji państwowych i szefów tych instytucji przebiega naprawdę wzorowo. Moi drodzy, Rosja nie wysłała tylko drony, ale od razu uruchomiła całą machinę propagandową. Przekaz o dziurawym niebie NATO, o bezradności polskiego wojska czy braku bezpieczeństwa obywateli. Ta rosyjska propaganda regularnie wykorzystuje incydenty militarne do szerzenia dezinformacji. Celem jest wywołanie paniki i psychozy strachu wśród obywateli, a także zmuszanie ich do kwestionowania zdolności obronnych państw NATO. W przeszłości podobne narracje były już wielokrotnie używane, aby przedstawić NATO jako sojusz nieskuteczny, niezdolny do ochrony swoich członków. Jednym z kluczowych celów rosyjskiej propagandy jest podważanie zaufania do sił zbrojnych. Wtargnięcie dronów, nawet jeśli zostały one zneutralizowane, jest pretekstem do budowania narracji o słabości polskiego wojska. To ma na celu osłabienie morale i zaufania obywateli do własnych sił obronnych. Ten rosyjski atak dronów na Polskę został połączony z potężną akcją dezinformacyjną. Z moich między innymi obserwacji wynika, że nocny atak tych rosyjskich dronów na Polskę został skoordynowany z potężną akcją dezinformacji polskiego społeczeństwa. W mediach społecznościowych nastąpił taki swoisty wysyp setek tysięcy komentarzy, w których pojawiają się dwie fałszywe narracje. Pierwsza z nich to taka fałszywa informacja o tym, że nie było żadnego ataku. Druga to, że Ukraińcy wystrzelili drony, żeby wciągnąć Polskę do wojny. W tej chwili pod każdym praktycznie artykułem opisującym atak rosyjskich dronów na terytorium Polski natychmiast pojawiają się setki komentarzy z rosyjskich kont, które rozpowszechniają te fałszywe informacje właśnie na ten temat. Naturalnie te kłamstwa natychmiast podchwytuje część podatnych na manipulacje internautów, którzy je po prostu bezmyślnie powielają. I tutaj na przykład, chyba go mogę nazwać, przestępca Jacek Prosa z Białegostoku, który współpracuje z Wydziałem Propagandy KGB i rosyjskim szpiegiem Tomaszem Szmidem, już od wczoraj rozpowszechniał rosyjskie kłamstwa. Podobnie zachowują się członkowie proputinowskiej organizacji Kamraci. I powiem wam, że najwyższy czas, by polskie organy ścigania zajęły się osobnikami, które na terenie naszego kraju wzmacniają tą rosyjską narrację. Bo jakby na to nie patrzeć, ale tak patrzeć zdroworozsądkowo, rosyjskie drony zostały zestrzelone, część z nich została zestrzelona nad Polską.
a w internecie ruszyła dezinformacyjna ofensywa ruskich troli. Onuce sieją propagandę, że to były ukraińskie drony, chociaż zestrzelone drony typu Gerbera to są drony, które produkuje tylko i wyłącznie Rosja. Drony Szachid, które też były, używa Rosja. Ani Ukraina nie używa ani tego Gerbera, ani Szachida. Ale o tym oczywiście nie wspomną. Także moi drodzy, wystarczy posprawdzać, a nie poddawać się zwykłej, tępej ruskiej propagandzie. Polskie służby specjalne odnotowały niespotykany atak dezinformacyjny. Teraz przez cały czas różnego rodzaju portale społecznościowe, które pochodzą ze strony rosyjskiej, białoruskiej, ale niestety też i ukraińskiej, portale czy profile, które nadają m.in. ze Stanów Zjednoczonych, dezinformują o ataku, który nastąpił na Polskę. Jedne twierdzą, że nastąpiła już wojna, że Rosja napadła na Polskę. Inne twierdzą i pokazują filmiki czy zdjęcia, gdzie polskie miasta zostały zaatakowane, gdzie w polskich miastach płoną te drony, które tutaj spadły. To jest bzdura, to jest fake, to jest atak dezinformacji na Polskę. Proszę Państwa, nie wierzmy w te bzdury, nie wierzmy w te fejki, w te kłamstwa, które media rosyjskie, białoruskie, czy nawet w tym momencie ukraińskie wypuszczają takie fejkowe informacje. Jedyne prawdziwe informacje są te, które pochodzą z oficjalnych źródeł polskich służb, polskiego rządu, czy polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałe informacje są tylko i wyłącznie produkowane, żeby rozchwiać polskie społeczeństwo, żeby zastraszyć Polaków. Moi drodzy, nie wiem, czy zwróciliście w tym całym zamieszaniu uwagę na jeden drobny szczegół. A dokładnie ci dzielni z ruchu obrony granic zapadli się pod ziemię. Nie ma ich. Czy coś się zmieniło przy granicy? No raczej na zachodniej kompletnie nic. Po prostu PiS chwilowo odpuścił temat, więc Bąkiewicz udał się na urlop. Tak wygląda właśnie w rzeczywistości działalność tego bojówkarza na polityczne zamówienia. Jak dostanie nowe partyjne zamówienie, to pewnie wróci. Tylko część Polaków niestety nie ogarnia tego, nie jest w stanie tego swoimi małymi muszczkami ogarnąć, że drony na polskim, rosyjskie drony na polskim niebie to sprawdzian dla naszych systemów obronnych i jedności sojuszu. Prawdziwy wróg jest na wschodzie, nazywa się Rosja. Sojusznicy są w Unii Europejskiej i w NATO. I najwyższy czas, by w końcu te ameby umysłowe, bo chyba ich inaczej nazwać nie można, w końcu to zrozumieli. Chociaż rzecz jasna, część z nich dalej widzi wroga w Niemczech. Tutaj wyobraźcie sobie, jakie było oburzenie, że niemieckie samoloty latały po polskim niebie, że niemieckie wojsko jest na polskich ziemiach. No ludzie, jesteśmy w NATO. Polska jest w NATO. Wyobraźcie sobie, że te straszne Niemcy też są w NATO. W naszym kraju jest z wielu krajów wojska są, między innymi i z Niemiec. Wróćcie do rzeczywistości, zejdźcie na ziemię. Podczas tego ataku rosyjskich dronów na Polskę cała Europa wspiera Polskę i potępia Putina. A wyobraźcie sobie, że Trump milczy. I to nie jest fake. Na pytanie dziennikarzy o atak dronów na Polskę Trump nie odpowiedział nic. Kompletnie nic. Przeszedł obok, lekceważąc dziennikarzy. Atak na Polskę miał po prostu w dupie. No nie wiem, czy takie zachowanie akurat po wizycie Batyra, nie wnikam.
Rosja raz jeszcze pokazała, że jest krajem wrogim. Testuje nas i naszych sojuszników z NATO i dostała adekwatną odpowiedź ze strony naszego dowództwa operacyjnego. Armia wykonuje swoje zadania, a ze strony polityków potrzebny jest w tej sprawie spokój, odpowiedzialność i przede wszystkim jedność. Dzisiaj w nocy doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej, polskiej przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich dronów. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. Proszę pana generała Kukułę, szefa sztabu generalnego, o przekazanie słów uznania dla pilotów, którzy uczestniczyli w tej akcji. Procedury zadziałały, proces decyzyjny był bez zarzutu. Zagrożenie zostało wyeliminowane dzięki zdecydowanej postawie dowódców, naszych żołnierzy, pilotów i także sojuszników. Bardzo za to dziękuję. Mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę, ale równocześnie jesteśmy w konsultacjach z naszymi sojusznikami. Jestem w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym NATO, tak aby przez najbliższych kilka godzin, dni i w dalszej przyszłości równie skutecznie jak dzisiaj w nocy działać w przypadku tego typu zagrożenia. Jest to pierwszy przypadek, kiedy doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO i dlatego wszyscy nasi sojusznicy sytuację traktują bardzo poważnie. Nie odnotowaliśmy żadnych ofiar. Oczywiście trwają poszukiwania szczątków zestrzelonych dronów. Powoli otwieramy lotniska. Zamknięcie lotnisk nie było spowodowane zagrożeniem atakiem na lotniska, ale było wymuszone sytuacją ze względu na potrzeby operacyjne naszych lotników. W tej chwili te lotniska są systematycznie otwierane. Wiadomo, będą pewnie jakieś kłopoty, perturbacje związane z opóźnieniami, ale na pewno wszyscy Państwo dobrze rozumiecie potrzebę tego typu działania. Jestem też w stałym kontakcie oczywiście z naszymi wojskowymi, z panem prezydentem. Od wielu godzin rozmawiamy i oceniamy skutki tych dramatycznych zdarzeń. Oceniamy także przyszłe potrzeby. Ta sytuacja pokazuje, jak bardzo istotne są nie tylko inwestycje, ale także pełna koordynacja działań, proste procedury, tak aby w wypadku zagrożenia działać w sposób adekwatny i zdecydowany. Moi drodzy, pamiętacie te słowa? To nie nasza wojna, tak mówi Konfederacja wzmacniana przez tysiące rosyjskich troli i polskich pożytecznych idiotów, skierowując wraz z PiS-em tą kampanię nienawiści wobec emigrantów, uchodźców z Ukrainy, którzy w Polsce znaleźli bezpieczny azyl. Jeśli ktoś zazdrości im tego, że próbują normalnie żyć wraz z tym 800+, to może niech wezmą od nich też ten strach każdej nocy, koczowanie w metrze, niech wezmą bucze, niech wezmą też lęk o najbliższych, zniszczone mieszkania, no i tę niepewność, co będzie dalej. I powiem wam, obyśmy nigdy nie musieli tego wszystkiego przeżywać. To zdjęcie, które widzicie i które tutaj inteligentna Ewcia podpisała, nawet tego nie będę komentował, bo nie chcę zbytnio obrażać kobiet. To zdjęcie to jest właśnie z dzisiaj, z miejscowości Wryki Wola, województwo lubelskie. Jak zawsze blokują kremlowskie trolle, tych takich ksenofobów i miłośników historii stosunków polsko-ukraińskich, o czym zresztą już nieraz mówiłem. I teraz tak, te wszystkie nitki, które tu widzicie na tym zdjęciu,
zakończone punktami na zachód od ukraińskiej granicy, to rosyjskie drony, które w nocy wleciały do Polski. I wszyscy, którzy nadal twierdzą, że to nie nasza wojna, i wszyscy, którzy dziś dają się omamić politykom na antyukraińską propagandę, to tutaj może poproszeni będą o przemyślenie na podstawie tego jednego obrazka, czy to jeszcze nienawiść, czy już działanie przeciwko własnemu krajowi. Dziś w nocy rosyjskie drony Szached naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Jak potwierdziły polskie władze, bezzałogowce leciały w stronę Zamościa. Natychmiast poderwano myśliwce NATO, a systemy obrony powietrznej zostały postawione w gotowości. Na czas alarmu zamknięto lotnisko w Rzeszowie, kluczowy punkt logistyczny na wschodniej flance sojuszu. Na szczęście nie ma ofiar ani zniszczeń. Polska zapowiada dalsze wzmocnienie obrony nieba. Powiem wam, że przez ostatnie miesiące z takim narastającym przerażeniem obserwuję taką powtórkę z historii. Te prawicowe dryfy społeczeństwa napędzane umizgami tych rozsądnych polityków od prawicy też na poziomie lokalnym prowadzi nas w konflikt wewnętrzny i osamotnienie zewnętrzne. I uważam, że o tym należy odpowiedzialnie, głośno mówić. Jak już wcześniej wspominałem, pan doktor ekonomii Mencen najchętniej wyceniłby, bo uważał, że poderwanie F-16 i wystrzelenie rakiety o wiele więcej kosztuje niż dron. Pewnie ten pan doktor ekonomii najchętniej wyceniłby koszt neutralizacji takiego drona, nie wiem, na 21,37 brutto. Bezpieczeństwo Polek i Polaków według niego jest nieekonomiczne. I tak tylko przypomnę, o co walczyli pisowcy i nie dajcie im się wciągnąć w tą dezinformację, bo ciężko pracują od rana. Mówię o pisowcach i Konfederacji, że ciężko pracują od rana do nocy, hejtując rząd i wciskając te bzdurne teorie spiskowe. Ale trzeba przyznać też tutaj, że wielki sukces Bąkiewicza i jego rogaczy, bo żaden ruski dron nie przedarł się przez zachodnią granicę. Także brawo Bąkiewicz, brawo rogacze. Tylko pytanie, dlaczego na ruskie drony nie polują bąkiewiczowskie te szwadrony? Czy to dlatego, że wlatują od wschodniej strony? Pewnie tak, bo w końcu według Bąkiewicza i tych wszystkich oszołomów to Niemcy są naszym wrogiem, nie Rosja. Kurwa! Ja pierdolę, jakie bydle! Ja pierdolę, dalej mordo! Okej, będę zmierzał do podsumowania, do zakończenia, może trochę nietypowe. Tu na zdjęciu macie jeszcze jednego rosyjskiego drona, który lata po Brukseli, a dokładnie w Parlamencie Europejskim. W takiej sytuacji zawsze szuka się winnych. Zanim ktoś ewakuuje się znowu we wrześniu do Zaleszczyk, drony zaatakowały pierwszy raz kraj NATO, polską ścianę wschodnią. Głosując na partię, której takie popłuczyny, taki ruscyzm jak najbardziej uzasadniony, uciekali na proruskie, na przykład Węgry Romanowski i ruską Białoruś Szmyt. Ale to, moi drodzy, nasi patrioci prześladowani przez Tuska, myślę tu o wyborcach PiS, i też Konfederacji, chociaż Konfederacja nie jest tak mocno prześladowana przez tego złego Tuska. Jakby coś na łączach tych patriotyczno-logicznych u nich nie stykało.
styka tylko z niebem, takim niezamykanym przed rosyjskimi nalotami, bo ksiądz Zambony mówił, że Polak to katolik, a nie Europejczyk. Ostatnio ktoś, znaczy wiele razy mi grożono, że za obrazę jednego czy drugiego polityka będzie doniesienie, będzie sprawa, będę siedział. Ktoś mi powiedział, że jestem poza prawem, bo rządzi Tusk. No tak, dokładnie, jesteśmy poza prawem w strefie molestowania politycznego, jesteśmy poza światową polityką, w grajdole idiotów, można powiedzieć. Taki Mencen, Braun czy inni, tacy z takim samym zadowoleniem w komunijnym garniturku i uparcie twierdzący, że wojna na Ukrainie nas nie dotyczy. Czyżby? Wznoszący toasty swoim piwkiem, ten patriota ma na uwadze własny interes za otumanioną Polskę, zataczającą się w stronę klęski. Wróg, taki patoprawicy, jest na zachodzie i w postępie społecznym. Według narracji tej patoprawicy emigranci masowo przylatują do nas dronami z okolicy Zgorzelca. Polscy patrioci mają już przeciw nim pałki, mundurki z demobilu, nie wiem, wyobraźni takiego parkingowego Hitlera, łyse łby z zaczesanym rozumem na straży bezpieczeństwa zachodnich granic. A na wschodniej flance powinni mieć, nie wiem, proce do zestrzeliwania dronów, biało-czerwone oczywiście proce z drewna osikowego, zamiast gumy różaniec. Resztę uzbrojenia wysłać na parady, one są najważniejsze, maszerowanie przed wodzem ze wзвodem. Tak jak wspomniałem, w nocy z wtorku na środę pierwszy atak na kraj NATO, czyli na nas, na Polskę. Czym różni się wojna od prowokacji? Przyzwyczajeniem? Zapowiedzią ataków jak opadami deszczu mamy żyć w niepokoju i dawać się, nie wiem, ogłuszać wybuchom patoprawicowego patriotyzmu? Czy wajcha propagandowa Konfederacji, PiS-u, Brauna przesunie się na taką, nie wiem, sarmacką samowystarczalność? Może Rosjanie są zagrożeniem, ale poradzimy sobie sami. Wielka Polska, nie oddamy nawet guzika, a Zachód nas zdradzi. Skąd my to znamy? Oczywiście nie mogę tego pominąć, bo jest też wersja, że to wina Tuska, Unii Europejskiej, drażniącej Putina. Konfederacja by się dogadała na Kremlu, wznosząc toasty, jak Trump, który miał zakończyć wojnę w jeden dzień, a wykończona Europa wspierała tego złego Putina. Zacznie się taka polityczna licytacja głupków, kto ma lepszy profil patriotyczny, kto stanie do walki z wrogiem albo, nie wiem, opluje drony. Ten mały kapralek w przenośni, bo choć wątpię, że był w wojsku, z platfusem mózgu nie przyjmują, będzie podskakiwał na mównicy sejmowej krzycząc zdrajcy. Chociaż marzy o byciu takim Putinkiem z większością sejmową, żeby zaorać granicę między zachodnią, odciąć się od Unii Europejskiej. Domyślacie się, o kim mówię. Mieszkamy od zawsze
w takim przedwojniu na wycieraczce między wschodem a zachodem, moi drodzy. Moi kochani, najgorsze w tym wszystkim, gdzie ci prawdziwi Polacy w imię Boga, własnych interesów skopują nas pod próg Moskwy, mówiąc, że to patriotyzm w walce z europejskimi zdrajcami. Mamy, jakby nie patrzeć, fatalnego prezydenta, koszmarną opozycję i połowę społeczeństwa głosującą przeciw samemu sobie. Ratunkiem w upadku byłby wróg taki mobilizujący nas wszystkich do wspólnego oporu. Tylko problem w tym, że tym razem wspólnego wroga nie ma. Są tylko drony i szukanie wroga dla własnych korzyści, a nie dla Polski. Ci, co mnie znają już długo, od początku, wiedzą, że ja już chyba blisko 9 lat prowadzę ten kanał i od lat ścieram ze swoich mediów obelgi tych pseudopatriotów i wysrywy ruskich troli. Od lat nie zmieniam zdania, bo jestem takim Polakiem, lewakiem, który trzyma się jednego. I tutaj chcę podziękować wszystkim patronkom, patronom wspierającym, pozwalającym mi na wolną taką hodowlę myśli. Wam wszystkim dziękuję, dzięki wam. Tak jak już niejednokrotnie mówiłem, ten kanał istnieje i istnieć będzie. I na tym chyba zakończę. Dzisiaj Sucharze Dnia będzie, moi drodzy, troszeczkę nietypowo. Bo dzisiaj w Sucharze Dnia pokażę wam fragmenty programów, wiadomości, nie z całego świata, ale wybrane niektóre materiały, nie są one przetłumaczone, oryginalne, ale łatwo można się domyśleć, o co chodzi. Także ja wam już, moi drodzy, bardzo dziękuję. Oczywiście piszcie, komentujcie, jak wy to widzicie, co o tym myślicie, jak zawsze. Moje zdanie na ten temat poznaliście. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Także co? Zapraszam do komentowania, oglądania, subowania. I widzimy się przy następnym materiale, jak zawsze. Trzymajcie się, cześć. Breaking news. A U.S. F-35 has joined Polish F-16S and Dutch F-35EUs in combating the Russian suicide drone swarm that had entered Polish airspace. A major breaking news that a swarm of Russian drones has just entered the Poland airspace and heading towards the Poland city called Zamość. Experts says that they might be Russian drones stolen by Ukraine military and launched at Poland to bring Europe and NATO feeling into the war. More news are coming and we will keep you updated. Follow White News. Poland is on high alert after multiple Russian-shaped drones reportedly breached its airspace during a massive overnight assault on Ukraine. The incident occurred around 1:13 a.m. on September 10th, when Ukraine's Air Force warned that drones were heading westward towards Zamość, a city just 60 kilometers from the Ukrainian border. Polish and NATO aircraft were scrambled, including F-16s, and ground-based air defense systems were activated to their highest readiness level. Eskalation an der NATO-Ostflanke. Polen meldet den Abschuss russischer Drohnen über polnischem Territorium. In der Nacht zum Dienstag drangen mehrere russische Drohnen in den polnischen Luftraum ein. Daraufhin versetzten Polen und mehrere NATO-Staaten ihre Luftstreitkräfte in Alarmbereitschaft. Polen, die USA und die Niederlande schickten F-16 und F-35 Kampfjets in die Luft, begleitet von Aufklärungs- und Tankflugzeugen aus den Niederlanden und Italien. Dieses Video zeigt den Absturz einer russischen Drohne in Ostpolen nahe der Stadt Zamość, mutmaßlich nach einem Abschuss. Das operative Kommando der polnischen Streitkräfte hat nach anfänglicher Geheimhaltung bestätigt, dass mehrere russische Drohnen im polnischen Luftraum neutralisiert wurden. Updates dazu gab es die ganze Nacht auf unserem Telegram-Kanal.
Diese Entwicklung markiert eine neue Stufe der Eskalation im Konflikt zwischen Russland und der NATO. Noch ist unklar, welche diplomatischen oder militärischen Reaktionen im Laufe des Tages folgen werden. Bei uns werdet ihr sofort informiert. Folgt Zeitbuch, um nichts zu verpassen. НАТО под ударом. Российские «Шахед» впервые массово ворвались в небо Польши. Закрыт аэропорт Жешув, главный хаб поставок оружия Украине. Поднята по тревоге авиация, работает ПВО. Под угрозой Люблин, Жешув и еще несколько городов. Польские военные подтвердили, цели сбиты, операция продолжается. Это уже не просто атака на Украину, это прямая угроза НАТО.